dzisiejszym odcinku Boogie Garage. Łączymy kabelki. Lutujemy kabele. Głaskamy pieski. Jedziemy na przejażdżkę Zetką. Jako że ostatnio skończyliśmy składanie panelu centralnego ala M, przyszła pora na zamontowanie go w Zetce i w końcu połączenie wszystkiego do kupy. Pierwszym wyzwaniem było odpowiednie podłączenie przewodów tak, aby zarówno zegar, woltomierz oraz miernik ciśnienia oleju dostały zasilanie. Zegar miał wyjść na 4 przewody, zasilanie zegara plus i minus, przewody na podświetlenie oraz przewód masowy do ustawienia zegarka. Woltomierz 3 przewody plus i minus jako zasiłka oraz trzeci przewód podświetlenie. Miernik ciśnienia oleju 4 przewody plus i minus również zasilanie, trzeci przewód podświetlenie oraz czwarty, który tymczasowo wyprowadziłem koło schowka, mający ostatecznie iść do czujnika ciśnienia przy silniku. Część już jest założona. Teraz tak, podpięte mamy szyby, podpięte mamy ogrzewanie kociapy, podpięte mamy zapalniczkę, nawiew jest, był nieodpięty w sumie cały czas. Światła awaryjne podpięte, więc teraz trzeba podpiąć jeszcze wiązkę ciśnienia oleju, wyprowadzić przewody, w sensie woltomierz i zegar. No i co? No i zostanie najgorsza akcja przeprowadzić ten przewód z tyłu samochodu do przodu od kamery cofania. Ale dobra, do tego przejdziemy zaraz. Dobra, udało się to podłączyć. Tak jak mówiłem, w sensie na razie te dwa są proste. Tutaj mamy uziemienie, a tutaj mamy napięcie. Z tym tytułem, że tylko to warto wspomnieć, że każdy samochód może mieć jakąś inaczej instalację, ktoś może wcześniej coś grzebał, więc warto sobie wziąć miernik i sprawdzić po prostu, gdzie jest napięcie. W każdym razie napięcie jest sprawdzane, zegar się ustawia wkładając jeszcze pin tutaj drugi jako przełącznik. Można sobie zrobić takiego switcha do ustawienia zegara i chyba w sumie tak zrobię, żeby po prostu była możliwość ustawienia go. Więc no, jeszcze wezmę jakiś przełącznik, tutaj dorzucę. Ale to chyba jakoś tak od spodu, tutaj żeby sobie wisiał i tyle, żeby to nie było problematyczne. Teraz trzeba sprawdzić jeszcze w ciśnieniu oleju, które przewody są od zasilania, które są właśnie od czujnika. Natomiast tak jak mówię, ciśnienie oleju podłącza akurat mechanik, znajomy mechanik z tego tytułu, że ja po prostu nie chcę tu nic spieprzyć w instalacji. Tyle. Na razie zrobię podświetlenie, zasiłkę, a sam czujnik podłączy się później w warsztacie. Być może w tym tygodniu, być może kiedy indziej. Zobaczymy. Dobra, zrobiłem dwie wiązki. Jedna to jest po prostu uziemienie, druga to jest napięcie. No i co? Mamy zegar, mamy podświetlenie napięcia, napięcie już działa. Ciśnienie oleju trzeba będzie przymocować, to jest przewód wypuszczony, tak żeby właśnie go podłączyć. Tu jest miernik ciśnienia. Tylko się jakoś tam montuje, ale mówię, nie chcę tutaj się bawić w to za bardzo, żeby nie popsuć i żeby mieć samochód jeszcze na jakiś czas. I co? Przylutujemy to i będzie ok, natomiast jeszcze muszę wyprowadzić tutaj, no jeszcze to sobie z boku gdzieś, walniemy przycisk do ustawienia, nie, tutaj na przykład wytniemy, czy gdzieś tu w podobnym miejscu, zobaczymy zaraz. Po odpowiednim przylutowaniu pokazanych wiązek należało następnie przymocować cały tunel środkowy wraz z nowym panelem i zabrać się za przeciąganie przewodów od kamery cofania. Aby przeciągnąć przewód od kamery cofania, należy zdemontować cały plastikowy panel znajdujący się za siedzeniami wraz z subwooferem. Z narzędzi wystarczy średni śrubokręt Phillips oraz grzechotka z nasadką 10 mm. Aby prościej było przełożyć przewód od kamery cofania, ucinamy go sobie przy końcówce. Następnie po przełożeniu lutujemy go z powrotem do pierwotnej formy. Gdy nasz przewód jest już gotowy, możemy spokojnie przeciągać go przez tunel środkowy do radia.
Gdy kamera cofania jest już podpięta, przystępujemy do składania z powrotem subwoofera i panelu tylniego za siedzeniami. Analogicznie możemy również posprzątać bagażnik. Do radia podłączamy zasilanie oraz wyjście na głośniki i generalnie temat mamy już zakończony. Dobra, generalnie temat zakończony, tak jak widać mamy zegar, mamy woltomierz, ciśnienie oleju. Zajęło to 11 godzin dzisiaj, plus jeszcze wcześniej sklejanie tego całego, które zajęło około 2 dni. W każdym razie jest już gotowe, efekt końcowy taki jak widać. Myślę, to jeszcze idzie do wyrzucenia, tylko czekam na adapter, bo nie pomyślałem o tym, że tu jest śpień, a tu jest gwint, więc będzie dokładniej wyglądało w ten sposób. Ale to myślę, że w ciągu kilku dni powinno dojść i zamontuję i będzie już koniec. Ewentualnie jeszcze kierownica, może jakiś felunek. No i co, jeździć, obserwować. Na razie sobie to zostawmy z boku. Załóżmy ten gówno. No i najważniejsze, zapomniałbym. Ciach. Jest wsteczny, zegary nie gasną. Mega. Sprzęt kierownicy akurat nie działa, ale to akurat pierdoła jest. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania kanału oraz pozostawienia łapki w górę. W kolejnych odcinkach przechodzimy do całkowicie nowego projektu, ale o tym więcej dopiero w przyszłym tygodniu. Na razie.